Cześć! Dziś spotykamy się na lodowisku, ale nie po to, żeby uczyć się jazdy figurowej na łyżwach, tylko po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co dzieje się wtedy, kiedy łyżwiarze schodzą na przerwę i jak to jest, że wtedy, gdy wracają, tafla lodowiska jest idealnie gładka. Rollba to odpowiedź na te wszystkie pytania i o niej będzie dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Agnieszka Janczura, to jest kanał Test and Drive. Zapraszam do oglądania. Kiedy jeździmy na łyżwach, cały czas ścinamy lód, który w postaci drobnego śniegu pozostaje na tafli lodowiska. Gdy po zejściu łyżwiarzy ten lód tam nadal zostanie, to przymarznie do tafli lodowiska i w ciągu kolejnych dni znacząco będzie utrudniał nam jazdę. Ale wymyślono na to sposób, jest nim rollba, czyli maszyna do konserwacji lodowisk. Jeżeli interesuje Was, jak dokładnie działa ta maszyna, to koniecznie zostańcie z nami do końca. Dzisiaj gościmy na lodowisku testowym firmy Nice Group. Jest z nami prezes i współwłaściciel tej firmy, pan Zbigniew Danielczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Firma Nice Group sprzedaje rollby na cały świat. Proszę powiedzieć, w jakich ciekawych miejscach możemy spotkać te polskie maszyny? No, poza całą Europą właściwie już w tej chwili dostarczamy maszyny do tak nietypowych jak dla lodowisk miejsc. Tajlandia, Wietnam, Malezja, Irak, Oman, Kuwejt, Izrael. Także są to dość ciekawe kierunki, gdzie może nie wszyscy nawet mogą skojarzyć, że tam może być lodowisko, że tam potrzebna jest rollba. Potrzebna jest. Tam są lodowiska głównie w centrach handlowych, na wysokich piętrach, gdzie kwestią nie tylko jest dobra jakość lodu i żeby ten lód w ogóle można było robić, ale też wielkość, gabaryty maszyny. A my z tą maszyną akurat wszczęliśmy się idealnie. Jest to maszyna, która konserwuje lodowiska do 800 m2, czyli już takie, jakie tam są potrzeby, i jednocześnie gabarytowo wejdzie w windę, nie obciąży stropów, a też to jest bardzo istotne przy takich projektach. No i przez to tam już jesteśmy od kilku paru ładnych lat i dość stabilnie te rynki utrzymujemy. Na rynku polskim funkcjonowało kilku przedstawicieli dużych zagranicznych producentów. Proszę powiedzieć, co zdecydowało o tym, że dzisiaj Pana firma jest niekwestionowanym liderem? Od 2010 roku, kiedy firma powstała i powstał pierwszy prototyp maszyny, to z roku na rok ta produkcja wzrastała. A wynika to z tego, że po prostu trafiliśmy w gusta i potrzeby klientów, a także wzbogaciliśmy ofertę o rollby, których produkcji nie podjęła się konkurencja, czyli mamy pełen asortyment od rollb elektrycznych poprzez spalinowe w takiej gamie jak LPG, jak diesel, jak benzyna. Konkurencja raczej ograniczała się do diesla elektrycznej. My mamy ten wybór bardzo pełny, także robimy pod klienta to, co on sobie zażyczy i jakie ma warunki do wykorzystywania rollby. Druga rzecz, mamy rollby duże i mniejsze, także jest to rollba, która może obsłużyć lodowisko 1200 m2, czyli już całkiem spore, jak na rekreacyjne, ale też mniejsza, przy której właśnie się znajdujemy, to jest do 800 m2 i ta rollba niejako od 2015 roku zdobywa rynki nie tylko w Polsce. Proszę powiedzieć, jak sobie radzą lodowiska, które nie korzystają z takich urządzeń jak rollba? Powiedziałbym tak, że sobie nie radzą albo radzą sobie bardzo słabo, bo ja rozumiem, że jednak w środowiskach małych, 450-400 metrów, no nie każdego stać, żeby takie urządzenie sobie kupić i wtedy no musi wykorzystywać swoich pracowników, taki inwestor, taki zarządca, do ewentualnego zdarcia tej warstwy, tego śniegu, urobku śnieżnego, który się po łyżwiarzach znajduje na lodowisku, miecenia, a później polania wodą. Ale nigdy nie uzyskamy już takiej jakości, jak to zrobi rollba. Bardzo dziękuję, a link do obszerniejszego i bardzo inspirującego wywiadu z panem Zbigniewem Danielczykiem znajdziecie pod filmem. Zatem co sprawia, że dzięki rollbie można uzyskać idealną taflę lodowiska pomimo intensywnego użytkowania, jak na przykład podczas meczu hokejowego? Jaka jest zasada jej działania i jak jest zbudowana?
Sercem maszyny jest agregat, tutaj z tyłu mamy stanowisko operatora, z przodu duży pojemnik na śnieg i pod spodem pojemnik na wodę. Tutaj mamy wysuwaną okrągłą szczotkę, która umożliwia czyszczenie lodu tuż przy bandzie. Koła rolby wyposażone są w specjalne końce, które zwiększają przyczepność. Jak już wspomnieliśmy, w czasie jazdy łyżwy cały czas rysują i zdzierają lód, powodując powstawanie śniegu. Im większa liczba użytkowników, tym bardziej lód wymaga renowacji. Renowacja ta polega na zebraniu i wywiezieniu powstałego w czasie użytkowania śniegu, wyrównaniu tafli lodowiska i na końcu uzupełnianiu startej warstwy lodu. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy tylko wywozili śnieg i ścinaną warstwę, wówczas zmniejszałaby się grubość tafli lodowiska, co powodowałoby jej pękanie, a w skrajnych przypadkach mogłoby dojść do uszkodzenia rurek chłodzących, które znajdują się w dolnej części lodowiska. Jak więc te wszystkie zadania ułatwia nam Rollba? Elementem roboczym jest agregat wyposażony w nóż, który ścinając górną warstwę lodu wyrównuje taflę lodowiska. Zainstalowany w agregacie ślimak, to ten kręcący się element, zbiera śnieg oraz ścięty lód i transportuje go do ślimaka pionowego, który wrzuca go do specjalnej komory na śnieg. Czyszcząc lód przy bandzie, operator załącza szczotkę, która zgarnia śnieg z krawędzi lodowiska pod agregat. W trakcie czyszczenia lodu jednocześnie rozlewana jest ciepła woda, która po zamarznięciu uzupełnia startą warstwę lodu. Używana jest woda ciepła po pierwsze dlatego, że wówczas jest w stanie rozpuścić nierówności, które nie zostały ścięte przez nóż, a po drugie dlatego, że ciepła woda zamarza szybciej niż zimna. Zebrany śnieg wywożony jest na miejsce składowania i tam wysypywany. My opróżniliśmy zbiornik na lodowisku, ale tylko w celu zaprezentowania, jak wygląda ten proces. W większości pojazdów kierowca czy operator siedzi z przodu maszyny, natomiast w tym przypadku stanowisko operatora jest z tyłu, po to, żeby mógł kontrolować pracę agregatu. Z kolei agregat nie może być umieszczony z przodu, ponieważ po wyczyszczeniu tafli Rollba przejechałaby po wyrównanym lodzie i swoimi oponami z kolcami zniweczyłaby pracę agregatu. Dzisiaj jeździłam Rollbą po raz pierwszy, jestem zaskoczona, jak wygodnie się prowadzi, jest urządzeniem bardzo zwrotnym, kabina kierowcy jest bardzo wygodna, a widoczność całkiem niezła. Bardzo mnie cieszy, że w naszym kraju projektowane i produkowane są tak unikalne maszyny. Chętnie zaprezentuję Wam inne tego rodzaju pojazdy produkowane w Polsce. Napisz w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia!